Dzień dobry, nazywam się Paweł Miechowski, jestem z zespołu 11-Bit Studios. Mamy dla Państwa bardzo ważną wiadomość do zakomunikowania, ale zrobimy to w bardzo nietypowy sposób, na lekko w formie wywiadu z Grzesiem i Przemkiem, dlatego panowie przedstawcie się. Grzegorz Miechowski. Witam Państwa, Przemek Marszał. Dobra, Grzegorz, opisz pokrótce, gdzie była firma od początku, gdzie jest teraz i jakie ma plany związane z tym, że jesteśmy gdzie indziej niż byliśmy 11 lat temu. No, prawie że dokładnie 11 lat temu powstało 11-Bit Studios, było nas wtedy zaledwie kilka osób, dziś zespół to już sto kilkadziesiąt osób, a żeby zrealizować plany, które już od dłuższego czasu komunikujemy, czyli 3 zespoły wewnętrzne, 3 projekty realizowane równocześnie i zbudowanie portfolio jeszcze projektów zewnętrznych, wymaga od nas jeszcze zrekrutowania, myślę, około 100 osób. No dobra, jakie zmiany są potrzebne wewnątrz, żeby realizować plany, które mamy? Myślę, że to, na czym się w tej chwili skupiamy, to są zmiany organizacyjne. Tak? Zespół, jeśli ma zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, może jeszcze sobie pozwolić na funkcjonowanie w sposób dość nieformalny, natomiast przy tej skali, którą w tej chwili przekraczamy, potrzebne są już zmiany, które dopracowywują, w jaki sposób funkcjonujemy. Więc to są procesy, organizacja pracy zespołu, autonomiczność w zespołach. No dobra, i czy to oznacza zmiany w funkcjonowaniu zarządu firmy? Tak, oczywiście to też wymaga zmian w funkcjonowaniu zarządu. Spędziliśmy na tym trochę czasu razem z Przemkiem, Michałem. Wydzieliliśmy 3 duże role w ramach podziału kompetencji i pracy zarządu. Pierwsza to jest ta część produktowa, druga operacyjna, a trzecia to jest opieka nad zespołem, nad kulturą organizacyjną, nad całym zespołem jako takim. Co to oznacza jakby personalnie w ramach zarządu 11-bit? To oznacza dość istotne zmiany dla nas, to znaczy częścią dotyczącą produktów zajmuje się Michał Drozdowski, częścią operacyjną ja, a częścią dotyczącą właśnie pracy całego zespołu, strategią dla całego zespołu, dla całej firmy będzie zajmował się Przemek i tutaj następuje ta najistotniejsza zmiana, o której dzisiaj mówimy, czyli nowy prezes zarządu 11-Bit Studios, Przemysław Marszał. Dobra, to jeszcze tylko dlaczego Przemek? Jakie są najlepsze strony Przemka? To jest propozycja, z którą ja wyszedłem w trakcie naszych prac na tym, jak zarząd mógłby być zorganizowany i bardzo się cieszę, że Rada Nadzorcza też poparła ten pomysł i Przemka kandydaturę. Przemek jest osobą niezwykle energetyczną, jestem przekonany, że wniesie nową energię do tego, jak będziemy dalej realizować nasze plany, jak one będą wyglądały. Dla mnie też bardzo ważne jest to, że to wnosi też nowe, świeże spojrzenie na to, co zrobiliśmy do tej pory, co będziemy robić dalej. To pozwoli nam zweryfikować, czy potrzebna jest nam jakaś korekta w tym, co do tej pory realizowaliśmy. Ja tę funkcję pełniłem 11 lat, myślę, że to już naprawdę kawał czasu i czas na dobrą I zmianę. kawał dobrej roboty. Dziękuję. No właśnie, Przemek, gruba zmiana, gruba propozycja. Co ty na to? No, to jak Grzegorz powiedział już rozmawiamy to już od pewnego czasu o tej propozycji Grześka i rzeczywiście to na początku zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Zrobiło na mnie wrażenie tak naprawdę to ten wyraz zaufania od Grześka i tego, że jest w stanie przekazać, że tak powiem, firmę trochę bardziej w moje ręce. I to tym bardziej ma dla mnie wielkie znaczenie, bo Grzesiek jest dla mnie i jest wielkim mentorem, ale też również przyjacielem. Przemek, to jakie wyzwanie stoi przed tobą jako prezesem? Oj, to jest tak olbrzymi temat i tyle rzeczy do opowiadania. Natomiast tak patrząc na to, próbując to ustawić w takich 2 największych rzeczach, jak ja to personalnie widzę, to jedna rzecz to jest zrobić kolejny krok dla 11-Bit Studios, rozwijać spółkę, którą kocham, uwielbiam, którą razem tu wszyscy tak naprawdę tworzyliśmy i zrobić ten następny ruch dla 11, ale to jest też szansa rozwijania gier samych w sobie. To, co robimy od dawna, robiąc Meaningful Games, to jest to ruszenie rynku, pokazanie, gdzie może dalej ta branża się rozwijać. Jak widzisz ten moment przemian w firmie i czy to jest dobry moment? To chciałoby się powiedzieć, jeśli nie teraz, to kiedy tak naprawdę? Jesteśmy z jednej strony w bardzo dobrej sytuacji. Mamy świetny zespół, zarąbiste projekty, które
które Państwo mam nadzieję kojarzą, This War of Mine, Frostpunk, Anomaly, ale też masę rzeczy, które obecnie robimy, masę projektów, nad którymi pracujemy, które naprawdę, proszę mi wierzyć, robią niesamowitą robotę. Mamy też nasze Meaningful Games. Wiemy, o czym chcemy w grach opowiadać. To jest też cudowne. To jest wiele lat myślenia o tym, co my jako firma chcemy zaproponować. Jesteśmy też w świetnej kondycji finansowej, tak naprawdę, więc jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej kondycji i sytuacji. Jednocześnie ta firma jest ambitna i chce osiągać jeszcze więcej tak naprawdę w tym wszystkim. I to jest ten moment, kiedy rośniemy. W związku z tym, jak rośniemy, musimy trochę rzeczy pozmieniać, to co Grzegorz opowiadał, i organizacyjnie, strukturalnie. Ale to jest też taki moment, która ta spółka już wiele razy miała. To jest też taki moment, kiedy potrzebujemy raz na jakiś czas kolejnego kroku, kolejnego takiego punktu impaktu, ambicji i odwagi. I to mi się wydaje, że każda spółka jednocześnie potrzebuje być stabilna i odpowiedzialna, ale z drugiej strony też musi być ambitna i pokazywać tą swoją ambicję. Na co musimy jako firma postawić? Na co musisz zwrócić uwagę rosnącej 11-bit Studios? Patrząc od strony firmy jako organizacji, to jest to, co Grzegorz opowiadał. Jednym z elementów, który jest dość istotny w tych wszystkich przemianach, w tym myśleniu o tym, że mamy mieć za jakiś czas 300 osób lub więcej, to jest to, że musimy mocno postawić na naszą organizację. Musimy usprawnić tą organizację. To, co Grzegorz już opowiadał, zmieniliśmy trochę strukturę tego, jak zarząd pracuje, ale też bardzo pracujemy nad tym, żeby był mocny ownership w projektach, żebyśmy mieli czytelność procedur, żebyśmy mieli świetną organizację, żeby to wszystko, co robimy, działało bardzo sprawnie, tak aby nasi pracownicy i nasi liderzy naszych projektów bardzo mogli się skupić na tak naprawdę dowożeniu zarąbistych produktów i aby ta nasza skala rosnąca w tym nie przeszkadzała. No jasne, a mając to wszystko na uwadze, co jest naszym celem? Czy naszym celem jest nowa strategia? Nie, mi się wydaje, że my ciągniemy cały czas to, co pokazywaliśmy do tej pory. My mieliśmy naszą strategię, ja ją strasznie lubię, natomiast to, co jest naszym celem, idąc krok jeszcze dalej, to jest robienie coraz większych projektów, to jest robienie ambitnych, zarąbistych gier i to jest myślenie o tym bardzo długofalowe. To jest takie myślenie, że za kilka lat moglibyśmy powiedzieć, kurde, konkurujemy w tym rejonie rozrywki, gier z największymi, z wielkimi tak naprawdę na całym świecie. To jest ta nasza ambicja na ten moment. Czego wymagają coraz większe projekty? Jakich nakładów? Wiesz, tam jest bardzo dużo elementów. To oczywiście super idei, świetnych ludzi, świetnej technologii. Natomiast to, na co my teraz zwracamy uwagę coraz bardziej i widzimy w tych naszych dotychczasowych procesach powstawania naszych gier, to zdaliśmy sobie sprawę, że musimy włożyć trochę więcej energii w budowanie przewag i w budowanie tak naprawdę specjalizacji. Jeśli my przez te najbliższych latach chcemy robić coraz większe projekty, my musimy mieć bazę, z której będziemy wychodzić, musimy mieć świadomość naszych zbudowanych specjalizacji, w czym jesteśmy dobrzy, tak aby zaczynając kolejne, coraz większe projekty, mieć tą podstawę, która pozwoli nam osiągać te nasze ambitne wyzwania. Czy byś powiedział, że to oznacza też zmianę skali inwestycji? Myślę, że to jest nieodzowne. Myśląc o naszym rozwoju jako całości, my musimy bardzo strategicznie z jednej strony patrzeć na tą długofalową precyzję, ale jeśli my naprawdę wierzymy w budowanie olbrzymich projektów, my musimy też poświęcić środki na to, aby zbudować te przewagi. Musimy budować tą naszą bazę i tak, myślę, że to nie tylko tyczy się nawet wewnętrznego naszego developmentu, ale to zwiększenie inwestycji w te strategiczne miejsca, które pozwolą nam na rozwój, tyczy się także naszego third party development, tak naprawdę wydawnictwa, czyli całej przestrzeni 11-bit Studios. No, Grzegorz, proste pytanie. Czy zmiana oznacza inny stopień zaangażowania w firmie po Twojej stronie? No nie, zdecydowanie nie. Zostaję w pełni zaangażowany i osobiście, i finansowo w projektu. Tak się nic nie zmienia. Mi tu generalnie jest dobrze i nigdzie nie uciekam. A przy okazji uważam, że przekazuję stery w spółce w najlepsze możliwe ręce, także Przemek, gratulacje, powodzenia. Bo to w ogóle jest dobrze. Przemku, ostatnie pytanie. Jak widzisz zmiany z perspektywy drużyny, jaką jest firma? Czy ta drużyna się zmienia?
Nie, drużyna jest cudowna i to jest ostatnia rzecz, jaką chcemy zrobić, to ją zmienić. Nie chcemy zmieniać naszego zespołu. Jest wspaniały i naprawdę pokazał, że potrafi dowodzić świetne gry. To, co chcemy zmienić, to trochę ją tak naprawdę przeorganizować, przestawić, poustawiać, żeby pracowała bardziej efektywnie. Dać temu zespołowi narzędzia, żeby mógł naprawdę dowodzić świetne gry. I powiedzieć tego zespołowi, hej, to jest znowu ten kolejny raz, kiedy jest wyzwanie przed nami i zasuwamy do przodu. Dobra, to dziękuję panowie za uwagę i Dziękuję dziękuję bardzo. Państwu. Dziękujemy.